Siema, przychodzę dzisiaj do Was z odpowiedziami na nurtujące Was pytania. Pytania dotyczą tych loków. W momencie, kiedy zaczęłam się pojawiać na Instagramie, na Instastories konkretnie w tej fryzurze, to codziennie zalewacie mnie masą pytań. Co, jak, dlaczego, po co, czy to się myje, czy to boli, czy nie boli, czy rośnie na tym grzyb. Jedna wielka niewiadoma, więc ja to wszystko tutaj dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć. To jest jeden wielki spontan, więc nie mam żadnego spisu pytań. Będę czytać niektóre pytania bezpośrednio z Instagrama, a niektóre zapamiętałam. Jeżeli o czymś zapomnę, to napiszcie mi o tym w komentarzu, tam na pewno odpowiem. Jeżeli chodzi o osobę, która może Wam coś takiego założyć, no to tak, w Warszawie znam jedną, w Londynie drugą, pod Wrocławiem trzecią i w Gdyni. Tak, w Gdyni czwartą, więc podlinkuję Wam profile dziewczyn na dole i możecie się z nimi kontaktować, jeżeli potrzebujecie wplecania. No dobra, zaczynamy. Ja sobie tutaj ogarnę jeszcze. Dziwnie stoi ten aparat. Chodź, kocie, chodź. Przywitaj się. Siema ludzie, mam was w dupie, ponieważ jestem kotem. Pierwsze i najczęściej zadawane przez Was pytanie brzmi, czy to nie niszczy włosów? Otóż nie. I to wynika z metody, jaką się zakłada te loczki. To jest widoczne we vlogu, który robiłam podczas wplatania twistów, bo zakładałam sobie twisty w styczniu tego roku i postanowiłam to uwiecznić. Tutaj będzie link, o tu, chyba że nie uda mi się tego zrobić, bo jeszcze chyba nigdy tego nie robiłam, to będzie na pewno na dole w opisie. I zobaczycie tam, jak wygląda głowa podczas zakładania i o co chodzi mniej więcej. To nie jest tutorial, ale coś tam widać i od 12 minuty z hakiem zaczyna się moje gadanie na temat wrażeń, znoszenia twistów i tak dalej. Dobra, nie o twistach, gadamy o loczkach. Robicie sobie warkoczyki przy głowie, czyli cornrowsy. Wasze włosy są wtedy całkowicie unieruchomione, są przy skórze głowy. Każdy warkoczek jest wzmacniany pasmem włosów syntetycznych, co jest dodatkowym wzmocnieniem całej konstrukcji i wiecie, że nie tylko Wasze włosy dźwigają ten ciężar, dźwigają w cudzysłowie, bo to jest niesamowicie lekkie, ale o tym za chwilę, ale jest tam też właśnie syntetyk, który wspomaga je w tym. Dzięki tej metodzie Wasze włosy są cały czas w bezruchu i nie są narażone na urazy mechaniczne, no chyba że lubicie regularnie drapać się po głowie nożem, no to wiadomo, że coś Wam się wtedy stanie, ale jeżeli nie macie takich nawyków, no to absolutnie nic nie grozi Waszym włosom. Ja jestem tego żywym przykładem, bo po zdjęciu twistów w styczniu, pod koniec stycznia, jakby moje włosy były w identycznym stanie jak wcześniej. Identyko. Zero problemu. Naprawdę. Różnica między zwykłymi kornami a kornami pod właśnie tego typu loki polega na tym, że warkoczyki nie są luźno puszczone, nie idą do dołu i nie są zakończone gumką, czy tam nie są stopione na końcach, tylko są splecione w połowie mniej więcej z poprzednio zrobionymi warkoczykami, ale ja nie będę o tym mówić, bo ja nie jestem od tego. Ja Wam powiem ze strony użytkownika, jak to wygląda. No bo nigdy w życiu nie robiłam kornów i nie zamierzam, bo to jest mega trudne. Ja zostanę sobie przy dreadlockach. No to skoro już wiemy, że Waszym włosom nic nie grozi, to teraz jak to umyć? Mówię o tym w filmie o twistach, tam metoda jest ta sama. Zwieszacie sobie głowy nad wanną, możecie położyć włosy, żeby odciążyć jakby Wasz skalp na jakimś taboreciku, na miednicy, na czymkolwiek, odwróconej miednicy. Myjecie skórę głowy, tylko na niej się skupiacie, dlatego że ją musicie oczyścić. Ważne, żeby szampon nie był jakiś hardkorowy, niech on będzie delikatny. Polecam Baby Dream do tych celów. I cóż później spłukujecie, no i zakładacie sobie ręcznik. Zwyczajnie robicie wielki turban. On będzie dosyć ciężki, ale da się to przeżyć bez problemu. Możecie go sobie zmienić raz czy dwa. No i później chodzicie sobie po domu, dajecie temu wyschnąć. Możecie sobie pomóc z suszarką. Mi tam się nigdy nie chce. Ja tam w ogóle nie lubię się za bardzo z suszarkami, więc ja za każdym razem czekam, aż to mi samo wyschnie. To trochę trwa, więc róbcie to wtedy, kiedy wiecie, że na zewnątrz nie ma minus 5 stopni, albo kiedy wiecie, że cały dzień spędzicie w domu. Czy ja mam cały czas otwarte okno? Kolejne pytanie to jak często się to myje. Wystarczy na luzie co 4 dni. Może być nawet co 6. Także to jest fajna opcja na odwyk dla skóry Waszej głowy. Zwłaszcza dla osób, które myją ją codziennie, tak jak ja. Jezu, jaka jestem usyfiona. Ciekawe, czy to będzie widać. To nie jest mój dzień na nagrywanie. O, trudno. Ważniejsza jest treść niż wygląd. Dobrze. Ile paczek trzeba kupić, by wpleść takie włosy, jakie masz teraz? Otóż ja mam teraz założone 6 paczek ze sklepu Mac Factory, podlinkuję Wam na dole i uważam, że dla mnie taka ilość jest ok, ale jeżeli jesteście eterycznymi blondynkami, to polecałabym raczej tak 4-5 paczek. W zupełności wystarczy. O, tu jest fajne pytanie, czy trzeba dobierać włosy w swoim kolorze, czy jak przyczepię do swojego blondu ciemne włosy, to będzie głupio? Według mnie będzie głupio, bo w momencie, kiedy
macie zaplecione tutaj przy skórze głowy warkocze, no to mimo wszystko one są widoczne. U mnie tego nie widać, dlatego że ja mam idealnie dobrany kolor, więc to wygląda jakby te loki wyrastały mi z głowy. Czekajcie, ja Wam pokażę, o tutaj na przykład na górze, tutaj to, co ja dotykam teraz, to już są moje włosy. Tutaj jest taka wielka plama moich włosów. I gdybym była blondynką, no to by to wyglądało tak, jakbym była tutaj łysa, jeżeli bym była jasną blondynką. Chyba że mówimy o bardzo niewielkiej różnicy koloru. No to wtedy okej. Tutaj jeszcze ktoś mnie pytał, czy istnieją jakieś inne ombre. U MAC Factory oprócz tych jest jeszcze ombre brąz w blond. Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o ombre na ten moment. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma szarości. Nie, gdyby były ciemne w szary, to ja bym je miała na głowie. Oni na pewno będą wzbogacać swój asortyment w przyszłości, dlatego że widzę, jak się rozwijają i to jest bardzo fajne. Ale jeśli Wam się spieszy, to możecie zrobić to same. I ja wiem jak. Pokazać? Chcecie? No nie wiem, mogę nagrać taki szybki tutorial. Dajcie mi znać na dole, czy chcecie. Oczywiście takie ręcznie robione włosy będą się różnić jakościowo. Te są niesamowite. One są mięciutkie, milutkie w dotyku. Ja nie macałam jeszcze wcześniej czegoś takiego. Jest dobrze. A i przy okazji, jak tak już je zachwalam, to powiem Wam, że one w paczce są podzielone już na pasma. I to ma duże znaczenie dla osoby, która Wam je zakłada. Dla Was nie, bo Wy i tak siedzicie i czekacie na efekt końcowy. Ale w momencie, kiedy osoba je zaplatająca ma już podział na pasma, to po prostu sięga i od razu zaciska supełek, koniec. Gdyby ona miała to jeszcze rozdzielać i pilnować, żeby się nie poplątały i tak dalej, no to wszystko by trwało o wiele dłużej. Także plus włosy na pasmach, cacunio. Dobra, co tutaj dalej? Już zdążyłam zapomnieć, o czym powiedziałam, a o czym nie. Czy to jest ciężkie? Nie wiem, czy mówiłam. W każdym razie ta ilość, którą mam na głowie, nie jest ciężka. Mam 6 paczek, czyli dosyć sporo, ale w ogóle tego nie czuję i to nie dlatego, że jestem hardcorem, tylko dlatego, że naprawdę to jest leciutkie. Jeżeli któraś z Was doczepiała sobie kiedyś dreadlocki szydełkowane, nie zgrzewane i nie te sklepowe, no to właśnie to jest dokładnie ten sam efekt. Albo dreadlocki wełniane, one są leciutkie, to jest tak samo lekkie. Co tam jeszcze powinnyście wiedzieć, jeżeli chodzi o użytkowanie? One się plączą, to znaczy robią się takie malutkie kołtunki, które na luzie można, ja Wam to pokażę, ucinać nożyczkami. W ogóle bez żadnego problemu, patrzcie. Okej, mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, jeżeli znajduję coś takiego na tych włosach, to bez problemu jestem w stanie pozbyć się tego nożyczkami, bez szkody dla nich. Widzicie? O. A! No nie, ucięłam sobie kawałek loka. Robię to patrząc w podgląd, także no cóż, takie to poświęcenie. No i koniec. Tutaj ten ucięty sterczy, nieważne. W każdym razie to tyle. Nie unikniecie tego całkowicie, to jest po prostu niemożliwe, bo w ciągu dnia nawet one mogą Wam się mechacić w ten sposób, ale w ciągu nocy jesteście w stanie wpłynąć na zmniejszenie tego mechacenia z pomocą tego. Jest to wielki trzepek, który nakłada się na głowę. Go dostałam od dziewczyny, która mnie zaplatała w Warszawie, w ogóle na dole ją podlinkuję, jeżeli macie ochotę, to się do niej przejdźcie. Robicie tak, że po upięciu swoich włosów do góry, o tu, jakkolwiek, tutaj na górze możecie złapać je pończochą najlepiej, bo to jest bardzo mało inwazyjne dla nich. Jakąś delikatną, śliską pończochą, tutaj sobie to owijacie i na to ten czepek, bum! Ja tego nie robię, bo nie, ja po prostu nie lubię mieć takich rzeczy na głowie. Nawet szczerze mówiąc nie próbowałam, a teraz spróbuję. Także tak, czepek nie, ale istnieje i można. I jeżeli nie macie ochoty kupować takiego czepka albo nie wiem, nie jesteście w stanie go dostać nigdzie, to wystarczy zamiast niego użyć chusty. Jakiejś fajnej, zwiewnej chusty, którą po prostu zrobicie sobie taki turban i w tym chodzicie spać, jeżeli chcecie prawidłowo dbać o loki. Ja nie chcę, bo jest mi za gorąco w nocy. No i tyle. W międzyczasie się upięłam, pokażę Wam jak pod koniec filmu, a właściwie już za moment. Pytałyście mnie też, jak długie trzeba mieć włosy, żeby zrobić sobie taką fryzurę. Otóż wystarczy mniej więcej 5-6 cm, może nawet mniej, jeżeli osoba, która Wam je zaplata, która zaplata korny, ma takie skille. Kornelia mi przy twistach mówiła, że chyba 5 cm już jest ok. Także jeżeli tylko ktoś potrafi zrobić na krótszych, to super. Musicie się po prostu dowiadywać u osoby, która Wam to będzie robiła.
Jak długo możecie nosić taką fryzurę? Mniej więcej miesiąc. Przeważnie po 4 tygodniach to usunięcie zaczyna już być denerwujące. Ja po 4 tygodniach przy twistach miałam mniej więcej centymetr, ale trzeba pamiętać, że twisty ja praktycznie cały czas miałam związane do góry, czyli cały czas te włosy były naciągnięte i siłą rzeczy przez to się osuwały. Te loki noszę przeważnie w ten sposób, że raczej są luźno opuszczone, także wydaje mi się, że jeżeli taki styl by Wam się podobał, to można nawet do 5 tygodni nosić coś takiego. Nie wiem, czy to krótko, czy długo. Dla mnie to jest długo, bo ja lubię dotykać swojej skóry głowy i co jakiś czas po prostu muszę coś takiego rozpleść. Nie mogłabym na przykład, tak jak kiedyś za dzieciaka, nosić po prostu non-stop dreadlocku. Ja muszę mieć chwilę spokoju. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o czas, około miesiąca. Miałyście też wątpliwości, czy w momencie, jeżeli Wasze włosy są cienkie albo macie ich mało, czy będziecie wtedy w stanie nosić taką fryzurkę? Nie ma problemu żadnego. To wszystko zależy od osoby, która Wam to zaplata, czy ona ma odpowiednie umiejętności. To zawsze wzmacnia się włosami syntetycznymi. Jeżeli to zostanie wykonane odpowiednio, to nie ma problemu, nic Wam nie grozi, wszystko się będzie ładnie trzymać i będziecie mogły się cieszyć bujną fryzurą, także nie ma problemu. Nawet jeżeli macie łysienie plackowate, możecie sobie zrobić fryzurę tego typu. Po odpowiednim zapleceniu kornów i po zainstalowaniu loków Wasze ubytki we włosach nie będą widoczne. Także uważam, że to jest fajne. Nosząc tego typu fryzury, musicie nastawić się na to, że mogą się pojawić zmiany na Waszej skórze w postaci małych czerwonych krostek. One pojawiają się wtedy, kiedy skóra Waszej głowy jest non-stop naciągnięta i jest tak napięta, że po prostu sobie z tym nie radzi. I to pojawia się w okolicach mieszków włosowych. Fenistil, hydrolat czystka to jest to, co mi pomagało w takich sytuacjach, także polecam. Dobra, teraz Wam pokażę jakieś upięcia. Do upinania tych żeloków używam głównie tego. Takich wsuweczek dostępnych wszędzie na tej ziemi. No i dobra, ja tutaj cały czas się poprawiam, ale gdybym sobie tak chodziła po świecie, no to mi się rozwala. O, więc żeby okiełznać ten chaos, robię tak, że na przykład tę stronę tutaj podnoszę do góry i wbijam tę spinkę, o, gdzieś tutaj, na samym czubku. Proszę bardzo. I to już się trzyma. O. I teraz tak, załóżmy, że nie chcę, żeby to leciało mi na twarz. Biorę kolejną spinkę i robię na przykład tak. Gdzieś tutaj losowo również. Pamiętajcie, że ja patrzę się tylko w podgląd, więc ja nie wiem, czy to będzie jakoś super wartościowe merytorycznie, ale najlepszą metodą przy takich tutaj zabiegach jest metoda prób i błędów. Siadacie sobie przed lusterkiem, wbijacie spinki jakkolwiek i wynajdujecie sposób na własne wymarzone upięcie. O, czekajcie, ten podgląd jest za daleko, żebym ja wiedziała, czy to wygląda dobrze, czy nie. Ja teraz wpinam trzecią, nie, czwartą. O, tutaj mi jedna wypadła. Tak to jest, jak się robi coś na oślep. O, tu sobie jeszcze podniosę do góry i wpinam tutaj. I tak to wygląda. Tu możecie sobie tę górę jeszcze bardziej tutaj podnieść spinkami, ale tak jak mówię, to jest metoda prób i błędów, dlatego że każdy ma jakieś preferencje. Mi ta dziewczyna właśnie... Dlaczego ja tak bezosobowo? Ona ma na imię Magda, więc Magda pokazała mi metodę. Kurczę, musisz drapać teraz? Nie drap. Więc Magda pokazała mi metodę z tymi wsówkami, ale upięcie, jakie mi zrobiła, to nie był mój styl, więc ja później po prostu sobie posiedziałam trochę nad tym tematem i znalazłam coś dla siebie. No i to mniej więcej wygląda tak. Można jeszcze zrobić upięcie z użyciem pończochy, tak jak mówiłam wcześniej, albo z uciętej rajstopy. Już Wam pokazuję. To jest moja rajstopka. Bardzo elastyczna i bardzo milusia w dotyku. Biorę sobie wierzchnią część tych loków. Wkładam rajstopkę pod spód z drugiej strony. Ona mi tutaj wychodzi. No i związuję na czubku. Chwilę będę sobie układać loki, jak już tu będzie siedziało moc. Tutaj te zwisające elementy mogę gdzieś schować. Czekajcie, bo ja nic nie widzę. Nic zupełnie. O. No i dobra, i tutaj sobie wyciągam trochę mogę zostawić luźno, jakkolwiek. Szczerze mówiąc, to by mi się bardziej podobało w momencie, gdyby to nie było ombre, gdyby włosy były jednolite. O, przy okazji pokażę Wam, tutaj taki mega kłaczek powstał.
Po co mi on? To ja nie wiem. Zupełnie zbędny. No i tak, jeżeli tutaj na przykład jakiś lok mi się nie złapał, bo jest taka szansa, to po prostu biorę go i wciągam pod konstrukcję z tejże rajstopy. Po prostu go wpycham tam i wyciągam od góry. Na przykład, o, mogę sobie tutaj palce wsadzić, łapię go, przeciągam przez rajstopkę i już. Dobrze, no i wygląda to tak. I to też jest kwestia Waszych preferencji, jak Wy to sobie później ułożycie. Czy zwiążecie to wyżej, niżej, bez znaczenia, kwestia gustu. Teraz chaotyczna i nieprzemyślana metoda na koka. Zbieram wszystkie włosy do góry. Robię z nimi coś takiego. O, proszę bardzo. I związuję to na przykład czymś takim. To jest jakaś elastyczna, dziwna rzecz, którą chyba wyplotłam, że wyjęłam z jakiejś sukienki. Czy czegoś takiego. To chyba tak. To chyba jest pasek od sukienki. No ja sobie to związuję tutaj dookoła. Możecie użyć czegokolwiek, co jest elastyczne i materiałowe. To może być nawet jakaś chusta właśnie ozdobna, byleby tylko była elastyczna. No i cóż, no i mam taki tutaj kokonik na górze. W moim przypadku to wygląda kiepsko, dlatego że mam ombre, więc to się bardzo odcina. No ale jeżeli byście miały w tym samym kolorze włosy na całej głowie, to jest bardzo fajne i to jest super opcja dla dziewczyn, które lubią chodzić w turbanach. Bo zaplatacie wokół tego turban, jeszcze tutaj możecie sobie wypuścić jakieś loki zalotne po bokach. Także to wtedy jest super piękne, jesteście gotowe na festiwal muzyki afrykańskiej albo na wyjście do sklepu po bułki. W każdym momencie życia, jeżeli zauważycie taki kółaczek, wystarczy go uciąć. No niestety coś za coś z tym ucinaniem, no bo tak, musicie to robić dosyć często, no ale w zamian za to zyskujecie święty spokój, jeżeli chodzi o fryzurę. No bo to jest bardzo łatwe do ogarnięcia. Rano to po prostu ja się myję, maluję, wybiegam, koniec. Czasami nawet się nie maluję. Czasami nawet się nie myję, czasami nawet nie wstaję nigdy, śpię tydzień. Dobra, nie brnijmy w to. Na koniec najszybsza metoda, jaką widział świat, czyli koczek z górnych włosów. Łapiecie sobie tu po jednej i po drugiej stronie i z użyciem zwykłej gumki robicie koczka. Możecie sobie go tutaj jakoś ciekawie ułożyć, jeżeli to jest Wasza dzienna fryzura, a jeżeli to jest fryzura tylko i wyłącznie służąca łatwiejszemu umyciu twarzy rano, to zostawiacie to w spokoju. Pamiętajcie, że te włosy są na tyle plastyczne, że możecie się nimi bawić jakkolwiek. Wyciągnąć, naciągnąć, wsunąć, w ogóle, wiecie, pełna dowolność. Tutaj na przykład mi coś przeszkadza, to sobie to chowam. I to się tak trzyma. Ja to kocham. To jest takie cudowne. Ja jestem człowiekiem, który nienawidzi układać sobie włosów. Dlatego dla mnie coś, co wygląda tak efektownie przy tak niewielkim nakładzie pracy, to jest jakieś zbawienie. Przypomniało mi się jeszcze o tym. Ja tego używam, jeżeli chcę zamaskować prześwity między moimi warkoczykami, między cornrowsami. Kupiłam ten specyfik kiedyś jeszcze przez internet. Jak znajdę, to Wam podlinkuję. Z odległości około 10-15 cm dowolnie, w zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać, psikacie na skórę Waszej głowy, żeby zabarwić ją na dowolny kolor. W moim przypadku jest to czarny. Mam brązowe włosy, ale jest ok. Polecam, bardzo przydatna rzecz. Zapomniałam nagrać pożegnania w ładnym świetle, więc nagrywam w brzydkim. Aczkolwiek to kwestia gustu. Jeżeli Wam się podoba to światło, nic mi do tego. W razie gdybym o czymś zapomniała, bo to jest wysoce prawdopodobne, napiszcie mi komentarz na dole, na pewno odpowiem. Tymczasem to wszystko. Na razie.